Cześć, witam was Energik w kolejnym odcinku To było grane nie tak dawno. Omawiałem dla was fenomenalną zresztą grę Terminator Future Shock i dzisiaj przyszedł czas na drugą część Terminator Skynet, czy też właściwie to jest troszkę inaczej. Tytuł tej gry jest Skynet tak naprawdę, ale to jest, powiedzmy, ten podtytuł jest Determinator. Pierwsza część Future Shock była naprawdę grą, która wyprzedzała swoje czasy. Przede wszystkim wprowadziła jako pierwsza postacie zbudowane z poligonów. Ktoś może powiedzieć, zaraz, pierwsze postacie z poligonów pojawiły się chociażby w grze Descent, czy tam Descent. Tak, tylko że tam to były statki kosmiczne, a tutaj Terminator wprowadził postacie, które były postaciami ludzkimi, bo pojawiały się też tradycyjne Terminatory oprócz przeróżnych maszyn, które też były zbudowane z poligonów, także była to gra, powiedzmy, dość wyprzedzająca swoje czasy. Ponadto oferowała jako jedna z pierwszych możliwość grania na myszce. Dzisiaj to jest standard. Sterujemy klawiaturą, WSAD, myszką się rozglądamy. A to właśnie Terminator Future Shock wprowadził tą możliwość, żeby myszką się rozglądać, a chodzić przy użyciu klawiszy. Także była to naprawdę, muszę przyznać, całkiem taka gra, która wyprzedzała swoje czasy. Już nie wspomnę o tym, że Future Shock, tak jak już wspominałem w poprzednim materiale o nim, był grą, gdzie w gracza wrzucało się na, powiedzmy, otwartą mapę, gdzie było dużo budynków i do każdego budynku można było wejść. I każdy budynek był jakby takim mini poziomem, także to było naprawdę fantastyczne. Natomiast to, czego zabrakło Future Shockowi, to ciekawej fabuły i zróżnicowania, ponieważ gra bardzo szybko zaczynała zamulać. Tam, o ile dobrze pamiętam, misji było 16, ale po 8 miałeś już serdecznie dosyć, bo nic się nie zmieniało. Co prawda raz chodziłeś na nogach, raz latałeś statkiem, raz jeździłeś jeepem, ale zadania, jakie stawiała przed tobą gra, były miałkie. Takie trochę na siłę, że tak powiem. Inną rzeczą było to, że fabuła była opowiadana przez bardzo kiepskie cutscenki, a były to czasy już, kiedy gry wychodziły na CD, gracze oczekiwali z cutscenek z aktorami, czyli tego full motion video, a w Terminator Future Shock oddawał graczom jakieś dialogi, nawet nie dubbingowane, tylko w formie tekstu prowadzone na statycznym ekranie, także były to elementy, które bardzo przeszkadzały i mnie, przyznam szczerze, bo jeżeli chodzi o samą grę, ona była naprawdę fenomenalna, ale brakowało pewnych elementów, które były wyznacznikiem gier w tamtym czasie. Inna sprawa, że gra też posiadała ogromne wymagania sprzętowe do obsługi tej grafiki poligonalnej. Rok później, w 96 roku, 96 pojawia się. Tak naprawdę to miał być dodatek Terminator Skynet. Tak naprawdę miał być to dodatek do Future Shocka, jednakże twórcy zdecydowali, że postanowili wydać to nie jako dodatek, ale grę, która samoistnie może działać bez posiadania części wcześniejszej. Niestety widać to, że gra miała być tylko dodatkiem. Dzięki Bogu, że autorzy się zdecydowali, że jednak to nie będzie wymagało podstawki, bo więcej graczy mogło w nią zagrać, ale nie da się ukryć, że miałem wrażenie, że nie jest to pełnoprawny produkt. Przede wszystkim w stosunku do 16 misji Future Shocka, tutaj dostawaliśmy misji tylko 8, ale poprawiono wszystkie błędy, które były we Future Shock i które, tak jak mówiłem, troszkę odstawały od standardów gier wydanych w tamtym czasie, a więc przede wszystkim pojawiły się animowane briefingi w postaci scenek full motion video z aktorami, gdzie omawiali oni poszczególne cele. Powiedzmy sobie szczerze, no nie było to nic jakoś specjalnie fantastycznego, po prostu gadające, można powiedzieć, głowy, ale i tak pojawiało się to. Druga rzecz, pojawiła się bardziej spójna historia dotycząca jednego wątku, kiedy to terminatorzy zdobywają rakietę nuklearną i którą chcą odpalić. Naszym zadaniem przez szereg kolejnych misji jest powstrzymanie ich. I kolejna rzecz, która w mojej opinii w Future Shocku nie wyszła, czyli dobrze, ciekawie zaprojektowane poziomy. Poprzednia część Future Shock, poprzednie poziomy, miałem wrażenie, że były troszkę poziomami generycznymi. Widząc pierwszy poziom, już wiedziałeś, że nic
nowego Cię nie spotka w kolejnych. Tutaj starano się z tym troszkę powalczyć i oprócz standardowych, powiedzmy, tych poziomów, kiedy chodzimy po mieście, pojawia się na przykład możliwość odwiedzenia budynku Cyberdyne, gdzie powstał Skynet, tak? Mamy możliwość odwiedzenia paru takich budynków opcjonalnych, między innymi dyskoteki. Pojawia się bardzo fajna misja, gdzie dostajemy się na pokład łodzi podwodnej, cała misja dzieje się na łodzi podwodnej. No widać, że tutaj walczono z tym, żeby to nie było cały czas to samo, żeby zmieniać, żeby czymś gracza zaskakiwać i chociaż te 8 misji szału nie robi, a niektóre z tych misji, szczególnie te, w których poruszamy się pojazdami, latamy statkiem bądź jeździmy samochodami, są bardzo króciutkie i tych misji jest chyba 3, także tak naprawdę tych misji takich pełnoprawnych, długich jest jedynie 5, ale i tak one są o wiele ciekawiej zaprojektowane niż to, co mogliśmy zobaczyć w Future Shocku. Tak naprawdę różnic pod kątem mechaniki nie ma za dużo. Pojawił się chyba jeden nowy przeciwnik, o ile dobrze kojarzę, nie pamiętam go z Future Shock, natomiast broń, grafika, tekstury, wszystko właściwie było wzięte z Future Shocka i wykorzystane w Skynecie. Także to widać tutaj tą naleciałość tego, że to był dodatek, tak? To nie była gra, pełnoprawna gra, na którą później Bethesda się zdecydowała, żeby tą grę wydać bez, że można ją odpalić bez podstawki. Kolejnym dosyć ciekawym motywem było to, że gra działała w trybie SVGA, czyli w tej wyższej rozdzielczości. Warto zauważyć, że podczas instalacji gra się pytała, czy masz na dysku zainstalowanego Future Shocka. Jeżeli Future Shock był gdzieś na dysku zainstalowany, była doinstalowywana automatycznie łatka, która też podciągała grafikę do SVGA właśnie w Future Shock. Było to miłym dodatkiem, trzeba przyznać, jednak tak jak mówiłem, gra, ponieważ wyprzedzała swoje czasy, niewiele było sprzętów, które potrafiły udźwignąć tą grę w niskiej rozdzielczości, a co dopiero mówiąc w trybie SVGA. Wymagania sprzętowe gry były mordercze, zwłaszcza że gra nadal nie korzystała z akceleratorów graficznych, nawet tutaj co było dosyć dziwne, bo już większość tych gier powoli zaczynała korzystać z tych, bądź wydawane były jakieś łatki, ale widocznie X-Engine, na którym działała gra, nie był chyba kompatybilny z tymi akceleratorami Voodoo czy tam z 3DFX-em i nigdy się coś takiego nie pojawiło. Na pewno, jeżeli by się dało, przyspieszyłoby tą grę o jakieś 200% i gracze by mogli grać w tych nawet stałych, płynnych 30 klatkach, a tak wymagany był naprawdę potężny sprzęt, a jeszcze dodam, że VGA to rozdzielczość 640 na 480, to nie były jakieś kosmiczne rozdzielczości Full HD, ale to i tak było o wiele za dużo na ówczesne komputery. Nawet ten Future Shock, pamiętam, że jak ja grałem w Future Shocka, to działało w jakichś 12 klatkach w trybie 320 na 240, a trzeba przyznać, że przy większych spadkach nawet ta grafika spadała do 7-8 klatek, także wyobraźcie sobie teraz, że rok później dostajesz grę, która dodaje ci tryb SVGA, więc ilość tych klatek, też trzeba przyznać, że tutaj ten hardware w tamtych czasach mocno galopował, ale nie na tyle, żeby móc jednak udźwignąć całą tą grafikę Skyneta przy premierze, tak? Także to było naprawdę takie mocno patrzenie w przyszłość przez Bethesdę, że kiedyś będą już takie procesory, które umożliwią odpalenie tej gry w SVGA. O tym jeszcze raz wspomnę, że gra działała na procesorze, a nie działała na akceleratorze grafiki, także było to coś takiego dosyć dziwnego. Sam ten X-Engine, na którym działał Skynet, wykorzystywała też gra chociażby The Elder Scrolls Daggerfall i można powiedzieć, że po części i Future Shock i Skynet zaczerpnął pewne pomysły z Daggerfalla, na przykład to, że możesz wchodzić do każdego budynku. Podobnie jak w Daggerfallu, tutaj też mogłeś i w Skynecie też mogłeś odwiedzić budynek, ten cały budynek się co prawda od nowa dogrywał, to nie było w czasie rzeczywistym, ale mogliśmy ten budynek zwiedzić, pozbierać broń, tam też powalczyć z przeciwnikami, także myślę, że to było naprawdę fajnym pomysłem i bardzo takim
wizjonerskim, jeżeli chodzi o gry FPS-owe, bo w tamtym czasie gry FPS-owe były takie straightforward, czyli masz jakieś zadanie, przejść do końca poziomu, zbierz zazwyczaj jeszcze po drodze 3 klucze otwierające drzwi do kolejnych terenów, no i kończysz poziom i kolejny, i kolejny. Często też te gry FPS-owe, to widać na przykład na przykładzie takiego chociażby Dooma, 1 i 2, nie miała jakiegoś określonego celu. Znaczy, był jakiś główny cel, tak? Główny cel, który miałeś przed sobą, ale wszystkie te poziomy to tak przechodziłeś właściwie bezmyślnie, tak? Nie miałeś tam za wiele poza wybiciem przeciwników, zebraniem kluczy i do kolejnej windy, i do kolejnej windy, i do kolejnej windy, tak? Nie było jakiegoś takiego pomiędzy tymi planszami jakiegoś sensu i celu. A Skynet właśnie wprowadzał, zresztą Future Shock też tylko w takim, można powiedzieć, bardziej mniejszym wymiarze. Tam były jakieś zadania, ale one były dosyć miałkie, natomiast tutaj te zadania są o wiele ciekawsze i masz jakiś cel, każda mapka ma jakiś cel i to, co mi się też bardzo podobało, to co w Future Shock nie było za bardzo zarysowane, to to, że tutaj mamy faktycznie ciągłość akcji. Masz jakąś misję, wykonujesz ją i następnie musisz wrócić do jeepa, więc kolejna misja nie zaczyna się gdzieś tam w jakimś miejscu z dupy, tylko kolejna misja musisz przedostać się tym jeepem, do którego doszedłeś, do swojej bazy, tak? Potem w bazie dostajesz kolejne zadanie i wyruszasz ze swojej bazy gdzieś tam, także jest ta ciągłość tych poszczególnych mapek i to fajnie wpływało na całą tą narrację, bo się po prostu nie gubiłeś, tak? Bo w Future Shock, z tego co pamiętam, to tego nie było, tam cię rzucało po prostu gdzieś w jakieś losowe miejsca z jakimś zadaniem. Natomiast tutaj wykonujesz zadanie, kończysz i kolejna misja zaczyna się w momencie, w którym skończyłeś to poprzednie zadanie. Także to był naprawdę według mnie bardzo fajny pomysł. Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o Future Shock i Skynet, bardziej podoba mi się Skynet, chociaż tak naprawdę te gry są bliźniacze, ale jest ciekawsza ta fabuła, ciekawsze mapy, dodatkowo dochodzi ten tryb SVGA i gra wygląda wtedy, można powiedzieć, znośnie, chociaż nawet na DOSBoxie ma problemy, żeby ją uruchomić w jakichś rozsądnych prędkościach, ale no, jak ktoś tam powalczy, to mu się uda. Także uważam, że o wiele lepiej wyszła ta gra Bethesdzie niż podstawka, czy też niż pierwsza część Future Shock. Dodano tutaj też oczywiście multiplayer. Niestety w multiplayer nie dane mi było zagrać, bo powiedzmy sobie szczerze, Terminator był grą, która wymagała od 2 osób posiadania potężnych komputerów, żeby to odpalić. A zazwyczaj było tak, że ja właściwie tam w tamtych czasach byłem jedynym takim pececiarzem. Reszta to jeszcze tam Amigi albo inne rzęchy, także nie za bardzo miałem z kim pograć. Inna sprawa, że to było też tak, że można było grać po lanie, więc jeżeli chciałeś zagrać z kimś, to musiałeś wziąć komputer na plecy z całym inwentarzem, z monitorem, z myszką, z klawiaturą, jechać do kogoś, ustawić, podłączyć i dopiero mogłeś zagrać. Także to nie było takie proste, tak, żeby zagrać w gry multiplayer w tamtym czasie, to internet to jeszcze tam w ogóle to było science fiction, także to nie było takie hop-siup, jak się dzisiaj wydaje, tak, w grach multiplayer, ale dodano tutaj tryb multiplayer, dodano mapy, z tego co niestety tutaj bez potwierdzenia tego naocznie, organoleptycznie, tylko z tego co wyczytałem, że gracze mogą grać i komandosami i terminatorami. Terminatorzy mają potężną broń, są odporniejsi na ciosy, ale z kolei słychać ich gdzie są, natomiast żołnierze mogą działać bardziej po cichu, także no coś za coś, tak? Fajny pomysł, nie grałem w tym trybie, więc nie wiem czy to się udało i czy to fajnie wyglądało w rzeczywistości, ale ciekawy pomysł, tak? W odróżnieniu od nowych deathmatchy, wszyscy na wszystkich, które były dostępne chociażby w Doomie, to wprowadzało jakąś taką, no, jakieś takie zróżnicowanie. Okej, zobaczmy co jest w pudełku. W pudełku skromnie, oprócz pozwólcie, że to wyciągnę. Oprócz gry, która była na jednej płytce i tutaj ciekawostka, ten dodatek zajmował o wiele więcej niż podstawka, ponieważ podstawka, ja dobrze pamiętam, zajmowała niecałe 100 mega, chyba 70, z racji tego, że nie było tam tych cutscenek. No tutaj ta gra zajmuje już więcej, ponieważ doszły te cutscenki, także dostawaliśmy jeszcze taką kartkę
odnośnie multiplayera, krótką informację. No i oczywiście manual z fajną grafiką, muszę przyznać. Pomimo, że ta grafika ma już lat sporo, to robi wrażenie. Fajnie zrobiony ten Terminator, to tło. Muszę przyznać, że to w tamtym czasie zrobiło na mnie wrażenie i teraz też robi wrażenie. A, jeszcze mamy niewypełnioną kartę rejestracyjną Virgin w środku. No i mamy ten manual, w którym możemy się dowiedzieć na przykład mamy Diaries of Kyle Reese. Kyle Reese to jest ten bohater, który walczył z Terminatorem w pierwszej części Terminatora, czyli tak naprawdę z Arnoldem. Mamy trochę informacji, fajne, bo mamy informacje na temat deweloperów nawet tutaj możemy sobie przejrzeć, to jest miłym dodatkiem. No oczywiście mamy wszystkie informacje podstawowe, jak tutaj sterować i tak dalej, ale to co mi się podoba to to, że cały ten manual jest upstrzony różnymi grafikami z gier, więc to jest taki, można powiedzieć, mini artbook. Oczywiście to jakość tego, no to odstaje od takiego typowego artbooka, ale miło, że coś takiego dodano, tak, że oprócz samego manuala masz na przykład jakieś fajne takie szkice tych wszystkich postaci, terminatorów i maszyn, które w grze się znajdują. To muszę przyznać, że bardzo miły dodatek, fajnie, że to się znalazło. Jak wypada Terminator, słuchajcie, po latach i czy dzisiaj jest sens w niego zagrać, mając tak fantastyczne FPS-y na rynku, jak chociażby, nie wiem, Call of Duty czy Battlefield, czy warto wrócić do Terminatora? I wiecie co? Odpowiedź jest zaskakująca, bo powiem wam, że tak. Czy to Terminator Future Shock, czy Skynet mają fenomenalny klimat miasta po wojnie atomowej, zniszczonego, takiego dołującego klimatu, gdzie walają się jakieś śmieci, trupy, spalone samochody. Oczywiście grafika nie oddaje w pełni tego, jak sobie to możecie w głowie zwizualizować, ale wierzcie mi, że klimat jest ciężki i pomimo tylu lat nadal wydaje mi się, że ta gra pod kątem grafiki się broni właśnie tym takim klimatem takiego post-apo, takiego ciężkiego post-apo. I to wydaje mi się naprawdę bardzo wpływa na to, że odpalając nawet tą grę, widzisz, że tam te postacie składają się z 5 poligonów na krzyż i że nadal wykorzystywane są sprite'y, ale to i tak się broni, tak? To wydaje mi się, że i tak ta gra klimatem ze wszystkich gier, jakie powstały o Terminatorze, to Future Shock i Skynet chyba są najlepsze i najbardziej klimatyczne, jeśli o to chodzi. Naprawdę oddają tego ducha tego Terminatora, tej wojny z Terminatorami. To wydaje mi się, że jest bardzo takim silnym powodem, żeby spróbować sobie zagrać. Wiadomo, był jakiś tam Terminator, był ten, nie pamiętam jak on się nazywał, ten na PlayStation 3, to była totalna żenada. I nawet z takimi już grami, które wyszły na PlayStation 3, Skynet i Future Shock wydaje mi się, że wygrywają, bo mają naprawdę fenomenalny, gęsty, ciężki klimat i mroczny, taki posępny i to jest właśnie to, warto zagrać chociażby dla tego naprawdę fajnego klimatu. Owszem, mechanika może nie zachwyca, bo to już nie te czasy i grafika, jeżeli przyjrzymy się obiektom, też nie zrobi na was większego wrażenia, ale jeżeli jesteście fanami mitologii, czy też serii o Terminatorach, to myślę, że i Skynet i Future Shock są takimi must have, żeby zagrać, czy też must play, bo naprawdę one chyba najwierniej oddają ten klimat właśnie wojny z Terminatorami. Wszystkie inne gry, w które grałem, nie wiem czy grałem we wszystkie, bo nie pamiętam, były ok, były zabawne, były fajne, ale nie były tak, nie oddawały tego gęstego, ciężkiego klimatu tak dobrze właśnie jak i Future Shock i Skynet. Także polecam. Pomimo, że gra ma na karku już lat 22? Matko Boska, 22 lata? Aż niemożliwe. 22 lata, słuchajcie, ma na karku. Nadal ten klimat jest niepodrabialny. Nadal można spróbować i nieźle się przy tej grze bawić. Polecam. Okej, to tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.